Hejka, hejka, witamy Was z Bolonii. Mamy dzisiaj 14 dzień lutego, walentynki. Mi marzył się walentynkowy wyjazd, ale stary trochę chciał przeoszczędzić i zamiast biletów na Mauritius kupił do Bolonii, która jest dzisiaj wyjątkowo deszczowa, ale to nic. Włoska kuchnia zawsze smakuje tak samo dobrze, więc miejmy nadzieję, że wyjdzie nam pyszny odcinek. Zapraszamy. Jesteśmy już w drodze. Piękna, słoneczna Italia, jak widać za oknem. Jak pięknie świecą deszczem promienie słońca. Jedziemy już z Bolonii do Dozzy, pierwszego z małych miasteczek, które mamy odwiedzić. A to miasteczko, jak i kilka innych, znajdują się na takiej liście Borghi Belli Italia, czyli najpiękniejsze miasta Włoszech. I są to miasta, które są bardzo małe, poniżej 15 000 mieszkańców. Mają zwartą taką średniowieczną zabudowę, mają średniowieczną genezę, mają jakieś mury miejskie, mają zamek, bardzo aktywnie dbają o to, żeby wspierać tą swoją historię. I takich miast na takiej liście jest 350, z czego są 3 w Emilii Romanii. No i my jedziemy zobaczyć pierwsze Dozzę. Powinno być pięknie. Mam nadzieję, że troszkę przestanie padać, nim tam dojedziemy, ale najpierw śniadanko. Już blisko Dozzy zatrzymujemy się w pasticcerii pierwszej lepszej przy drodze, bo trochę zgłodnieliśmy. Kanapeczka, czyli panino z serem i szynką. Kasia ma rogalika, słodkiego rogalika z szynką. Bardzo ciekawe połączenie. Do tego jeszcze wzięliśmy sobie po takim ciasteczku małym. Cappuccino, cola, 14 € jako takie posilenie na początek dnia. Dozza to miasteczko jak z bajki. Przepiękne. Wszystko tutaj się zgadza. Jest naprawdę cudnie. No, może jedyna rzecz, której mi brakuje, to odrobiny przynajmniej słońca, no ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Jest historyczna zabudowa, wąskie uliczki, fajne knajpki i przepiękne murale. To sprawia, że można śmiało powiedzieć, że Dozza jest takim rodzajem galerii na świeżym powietrzu. Skąd w ogóle to się wszystko tutaj wzięło? Ta tradycja ozdabiania domów murami jest dość taka młoda, bo to lata 60. XX wieku, kiedy pojawiły się tutaj pierwsze murale i od tego czasu co 2 lata jest tutaj we wrześniu festiwal takiej sztuki ulicznej. Przyjeżdżają na ten moment już artyści z całego świata i właśnie domy i budynki pokrywają kolejnymi swoimi dziełami i to sprawia, że jest naprawdę piękne. Ostatni festiwal był w 2024 roku, więc trzeba liczyć, że prawdopodobnie we wrześniu 2026, wierząc tradycji, pojawią się tutaj kolejni artyści i pojawią się tutaj kolejne dzieła sztuki. Będąc w miasteczku Dozza, to co pierwsze rzuca się w oczy, to średniowieczny zamek. No oczywiście oprócz fantastycznych murali, które są tutaj wszechobecne. I jak weszliśmy tutaj, to ja od razu miałam takie déjà vu, jakbyśmy się w ogóle znaleźli w Mediolanie. No bo jeśli widzieliście nasz film z Mediolanu, no to taki typ budowli znacie doskonale. Jest to oczywiście styl charakterystyczny dla rodziny Sforzów. Ten zamek nie został pierwotnie wybudowany przez Sforzów, a zupełnie inną szlachecką rodzinę, ale w 1499 chyba roku przejęli go w swoje ręce i dokonali przebudowy, stąd właśnie takie charakterystyczne elementy, dokładnie jak w Mediolanie. W takich pięknych, średniowiecznych miasteczkach, gdzie nie brakuje zamków, księżniczek i rycerzy, oczywiście musiał pojawić się także i smok. I tak jak my mamy swojego smoka, który śpi w jamie pod Wawelem, tak Dozza także ma swojego. Jest to smok Fürsten. I pierwsze źródła takie historyczne wskazują, że już w średniowieczu, w XI wieku ludzie powtarzali sobie z ust do ust właśnie taką legendę o smoku. Tak naprawdę chodziło o to, żeby trochę wytłumaczyć pewne zjawiska, których sami do końca nie rozumieli, ale do dziś mówi się, że w wieży zamku w Dozzy śpi właśnie smok Fürsten, więc przyszliśmy spróbować go obudzić, ale okazało się, że to nie jest takie proste.
Sam zamek i jego wnętrza może nie powalają, chociaż dla najmłodszych smok może faktycznie być nie lada atrakcją. Natomiast jeśli będziecie tutaj, koniecznie musicie wejść na wieżę, bo rozciąga się stąd piękny, piękny widok, ale musicie za to słono zapłacić, bo wstęp kosztuje 7,50, więc nie jest tanio. A powiem szczerze, komnaty jakoś nie powalają. Zamek Sforsów ma historię o smoku dla najmłodszych, ale ma także coś dla tych starszych, a przynajmniej pełnoletnich, a mianowicie w podziemiach zamku mieści się jedna z największych regionalnych enotek w okolicy. Możecie spróbować tutaj 1000 różnych win, nie przesadzam, 1000 z 260 różnych winiarni z regionu Emilia-Romagna. Oprócz tego możecie zaopatrzyć się w drobne zakupy, które możecie zabrać ze sobą do domu. Nie tylko wino, ale także sery, wędliny, miody i różne inne regionalne dobroci. Możemy powiedzieć, że mieszkańcy Dotcy są całkiem spoko zakręceni na punkcie fantastyki smoków. Na wieży faktycznie jest ogromny smok, jest wystawa grafik ze smokami, historyjki o smokach, ale mało tego. Tutaj też jeszcze jest La Tana del Drago, czyli szkoła studiów tolkienowskich. Tak dokładnie tego Johna Ronalda Reuela Tolkiena, który napisał Władcę Pierścieni, Hobbita czy Silmarillion. I w 2018 roku fani Tolkiena w porozumieniu z gminą Dotca założyli takie studia tolkienowskie, żeby zajmować się analizą jego dzieł, w ogóle narracji, fantastyki, ilustracji. Generalnie można tutaj też zwiedzać mini muzeum z oryginalnymi pracami, rycinami, rękopisami, no ale niestety jest pozamykane, nie wiadomo czemu, dlaczego. Nie wiemy, ale no w każdym razie to mnie mega zaskoczyło i bardzo ucieszyło, bo jestem mega fanem Tolkiena, więc fajnie było coś takiego zobaczyć. Wow. Na dzisiejszy obiad, Michał, tradycja bolońskiej kuchni, natomiast ja poszłam w tagliolino, czyli taką cieńszą wersję tagliatelle z pokrzywą, szynką prosciutto crudo i z masłem. Powiem wam, dość ciekawe połączenie, ale jak dla mnie to jest w ogóle kwintesencja włoskiej kuchni. Proste składniki, a konkretnie, proste, a konkretnie i to naprawdę tworzy takie wyrafinowane w zasadzie smaki. Zawsze mówię, że piękno tkwi w prostocie i chyba w kuchni też dokładnie o to chodzi. Ta pokrzywa nadaje taki trochę ziemisty, ziołowy smak, ale super się to komponuje z tym masełkiem, właśnie taką lekko słoną szyneczką, więc rewelacja, ja już próbowałam wcześniej. Pyszka to jest, naprawdę to jest pyszka. Jesteśmy w regionie Emilii-Romanii, w pobliżu Bolonii. W związku z tym podstawową potrawą, jaką trzeba tutaj spróbować, to jest tagliatelle al ragu. Tagliatelle to jest taki płaski, dosyć szeroki makaron, który dobrze się komponuje z takim mięsnym sosem ragu. Tagliatelle w ogóle przez Bolońską Izbę Handlową w 1972 roku został opisany, jaka jest dokładna receptura, nawet do tego stopnia, że określono, że ten prawdziwy makaron po ugotowaniu może mieć 8 mm szerokości, więc bardzo dokładnie. Ale dlaczego ta potrawa? Dlatego, że ta potrawa na całym świecie nazywana jest spaghetti bolognese. To jest kompletnym błędem, dlatego że tego dania, tego sosu ragu nie podaje się z makaronem spaghetti, tylko właśnie z tagliatelle. Więc to jest podstawowy błąd. Oczywiście mamy do tego też królestwo Emilii-Romanii, czyli Parmigiano Reggiano. Wspaniały ser. Co się składa na ten sos? No oczywiście cebula, czerwone wino, mleko, pancetta, cebula. To nie wszystko, ale bardzo blisko tego. Boskie. Sos typowo włosko podane. Makaron nie pływa w sosie. On jest nim oklejony. To jest bardzo gęste. To nie ma w ogóle płynu. Zobaczcie, jaka jest konsystencja tego. On się przykleja aż do widelca. No naprawdę. Królestwo jedzenia, królestwo spaghetti bolognese, jak to się u nas mówi. Pora na desery. Ja dzisiaj zainwestowałam w zuppa inglese i słuchajcie, jeśli zobaczycie w karcie zuppa inglese, angielska zupa, to nie jest pomyłka. Nie szukajcie tego w pierwszych daniach, nie mylcie tego z zupą, bo to z zupą nie ma absolutnie nic wspólnego. Zuppa inglese to jest deser. Deser inspirowany podobnym właśnie angielskim deserem i swoją taką historię we Włoszech zawdzięcza podobno angielskim podróżnikom, którzy przywieźli ten deser do Włoch, ale Włosi oczywiście nie mogli go odtworzyć jeden
1:1, zrobili swoją własną wersję tego deseru, w którym właśnie zamiast, to są takie biszkopty nasączone kremem, ale w angielskiej wersji jest zazwyczaj bita śmietana, a we włoskim likier taki czerwony i krem waniliowy i czekoladowy. Zaraz zobaczymy, no, czy to jest dobre, ciekawa konsystencja. Dobre. Natomiast Michał wziął latte alla portoghese, czyli znowu niby coś z Portugalii, ale też totalnie z Portugalią nie ma nic wspólnego. Też krem, który trochę przypomina taki francuski krem karmelowy, a nazwa podobno wywodzi się z czasów, kiedy właśnie w renesansie można było zauważyć spore wpływy kuchni portugalskiej i stąd właśnie ten deser ma taką mieszankę, czyli Portugalia, Anglia na talerzu we Włoszech. Światowo, Janusz, światowo. Jedzonko było prima sort, ale zanim przejdę do cen, bo już mamy rachunek, to jeszcze przypomniało mi się powiedzenie, które tutaj się mówi do kobiet, które chcą wyjść za mąż. Możesz być najpiękniejsza na świecie, ale jeżeli nie umiesz ugotować tagliatelle ragu, to męża nie znajdziesz. Uf, dobrze, że nie szukam męża. Tak, to ja gotuję w naszym domu. Okej, ceny. Jeżeli chodzi o ceny, jedno i drugie danie makaronowe kosztowało po 10 euro. Oczywiście koperto po 2,50 od łebka. Tak, woda 2,50, kawa złoty 50, desery po 4 i to jest wino 3,50. Całość 43 euro. 170 zł mniej więcej. No to nie najgorzej. Za 2 dania, 2 desery, lampkę wina, butelkę wody. Okej. Bardzo fajne jedzonko, tak jak mówiłem wcześniej, wieneska tradycyjnie. Link do mapki w opisie filmu. Jak się chciało oszczędzać na biletach na Mauritius, to trzeba płacić za zakupy. Pamiętajcie, chytry 2 razy traci. Ciągle pada. Dotarliśmy do Ceseny. Tutaj jest biblioteka, która została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, ale niestety Google kłamie. Było napisane, że jest do 19, ale jest do 16. A do 19 będzie od 1 kwietnia, więc niestety też nie odpuszcza, zakupy zrobione. Chyba przyjdzie nam spędzić walentynki w Rimini w hotelu nad morzem. Przynajmniej mamy widok na morze. My generalnie nie obchodzimy walentynek i trochę się śmiejemy z tego święta. Uważamy, że generalnie każda okazja, żeby powiedzieć sobie coś miłego, jest dobra i nie potrzeba do tego jakiegoś specjalnego święta. No ale będąc we Włoszech, tak trochę przy okazji chcieliśmy coś zjeść na kolację, może bardziej przekąsić, bo jakoś nie jesteśmy bardzo głodni. I w Rimini, gdzie śpimy, sprawdziliśmy lokal zaraz obok naszego hotelu. Wprawdzie było napisane, że bez rezerwacji wieczorem trudno wejść, ale w ogóle nie uznałam tego za coś na poważnie poza sezonem w lutym. A tu, słuchajcie, lokal petarda. Ludzie się schodzą, jest muzyczka na żywo, jest bardzo, bardzo miło, fajna obsługa. Jedzenie naprawdę też jest super. To są przystaweczki takie właśnie do winka. Są warzywka, są sery, frytki, wędliny, oliwki. Perfekcyjnie. Perfekcyjnie. Za takie walentynki nic nie robiłam. Jesteśmy w San Leo, kolejnym mieście z listy Borghi Più Belli Italia, najpiękniejszych miasteczek Włoch. I ja już wiem, że będzie pięknie. To są pierwsze kadry, ale już to wszystko wygląda naprawdę pięknie. Ja się jaram jak opony na proteście, bo wiem, że spędzimy tutaj rewelacyjny czas. Twierdza San Leo na szczycie góry Monte Feliciano. Pierwsze umocnienia powstały tutaj już w czasach rzymskich, natomiast to, co widzimy teraz, to przykład renesansowej architektury militarnej. Powiem Wam szczerze, że ja się wcale nie dziwię, że ta twierdza była miejscem nie do zdobycia, bo ja idąc tutaj pod tą górkę bez zbroi i bez
zamiarów napadania na to miejsce dostałam zadyszki, więc nie chcę myśleć, co myśleli tutaj żołnierze, którzy próbowali ją zdobyć. Jeśli chodzi o samo miejsce, no to oczywiście jest ono pełne legend i historii, które przekazywane są tutaj z pokolenia na pokolenie. Taka najbardziej znana dotyczy hrabiego Alessandro Cagliostro, który w XVIII wieku został aresztowany przez inkwizycję rzymską pod zarzutem okultyzmu, herezji i współpracy z towarzystwem masońskim. Był on tutaj więziony w bardzo wąskiej celi, bez okien, ciasnej, wilgotnej. No i jest masa historii, które mówią o tym, jak on tutaj niby z tej twierdzy uciekł. Natomiast żadne źródła historyczne nie potwierdzają tych danych, a mówią jedynie o tym, że hrabia faktycznie zmarł tutaj na zamku. No i oczywiście jego duch nawiedza nie tylko zamek, ale także konkretnie tą ciasną wieżę. Sam hrabia podobno pracował też nad stworzeniem kamienia filozoficznego, który miał zapewnić mu nieśmiertelność, więc być może to nie jest duch, a faktycznie hrabia przechadza się po tych włościach. Tego nie wiem. Wpadliśmy do sklepu w San Leo, w którym ja się kompletnie zakochałam. Słuchajcie, są takie piękne rzeczy i wszystko tutaj ręcznie robione. Zobaczcie, jakie piękne bluzy z takimi pięknymi malowidłami. Tutaj mamy t-shirty, które mają poodbijane właśnie takie wzory San Leo. No przepiękna pamiątka, no chyba będzie kupowane, no co mam zrobić, no piękne. Jest po prostu piękna. San Leo jest naprawdę przepiękne. Szkoda tylko, że podczas sezonu zimowego niektóre sklepy z pamiątkami są zamknięte, bo są tutaj tak piękne, ceramiczne, ręcznie robione magnetki. No ale niestety mogłam je podziwiać tylko z witryny i nie mogłam ich kupić, bo sklepik jest zamknięty. Ale oprócz tego mamy kilka punktów, które warto zobaczyć niezależnie od pory roku. A mianowicie o samym mieście San Leo wspomina nawet Dante Alighieri w Boskiej Komedii. A tutaj mamy tablicę upamiętniającą pobyt Dantego właśnie w mieście podczas jego wygnania. Mamy też prawdziwą perełkę architektury romańskiej, świątynię z IX wieku. Kościół został zbudowany tutaj w IX wieku na miejscu podobno jeszcze starszej świątyni, ale to, co widzimy dzisiaj, to mniej więcej XI-XII wiek. Jeśli chodzi o to miejsce, to podobno pierwsza świątynia została założona tutaj przez świętego Leona, zresztą od którego imienia pochodzi nazwa miasteczka, które ewangelizował te tereny w IV wieku. Wnętrze katedry jest takie bardzo proste i bardzo surowe. Nie ma tutaj w zasadzie żadnych malowideł, ozdób, nie ma złota, które jest takie typowe dla baroku, co tylko podkreśla jej taki mistyczny charakter. Zaraz obok możecie zobaczyć romańską katedrę w San Leone, która pochodzi z XII wieku. No i jak na romańską katedrę przystało, tutaj również jest skromnie, ale powiem wam, że ja generalnie uwielbiam ten styl w architekturze. Zwłaszcza jeśli chodzi o architekturę sakralną. Ma ona dla mnie coś w sobie. Właśnie nie ten przepych, nie to bogactwo, tylko wszystko prosto, surowo, a równocześnie tak trochę tajemniczo. Jesteśmy w Brescieli, kolejnym miasteczku z tej listy najpiękniejszych włoskich miasteczek. No i wygląda na to, że na otwarcie twierdzy się już nie załapaliśmy, bo była czynna do 16:30. Ale załapaliśmy się na piękny zachód słońca, który tutaj jest nad tymi pięknymi dolinami, jest naprawdę cudnie. Jeśli chodzi o twierdzę, rocca Manfrediana i Wenecjana dość często zmieniała właścicieli. Została wybudowana tutaj w XIII wieku przez rodzinę Manfredi, no i właśnie od nich zawdzięcza pierwszy człon nazwy. Potem przeszła w ręce kraju papieskiego, a następnie została zdobyta przez Wenecjan, którzy ją przebudowali, stąd właśnie takie charakterystyczne baszty i wiedzy i drugi człon nazwy. Oczywiście, jak każdy zamek ma swoją legendę, akurat w tej mówi się o zakazanej miłości dziewczyny, która zakochała się w rycerzu, który przebywał na twierdzy. Niestety rodzina nie pozwoliła im na tę miłość i dziewczyna zmarła z rozpaczy, a ponoć jej duch do dzisiaj błąka się po twierdzy
twierdzy, szukając swojego rycerza. Na wzgórzu naprzeciwko wzgórza zamkowego znajduje się wieża zegarowa, przepiękna, która została tutaj wybudowana w XIII wieku i choć piękna, to miała bardzo praktyczne funkcje, a mianowicie regulowała ona dzień mieszkańców Brescieli. Stamtąd zresztą też jest piękny widok na miasteczko. To dzięki niej mieszkańcy wiedzieli, które godziny są godzinami handlowymi, kiedy trzeba się modlić, a kiedy pracować. Podobno powstała ona na ruinach twierdzy, która była tam wcześniej. Widokowo naprawdę przepięknie, a będąc tutaj przy tej wieży moglibyście się zastanawiać, skąd oni w XIII wieku mieli taki zegar. Zegar jest znacznie młodszy, pochodzi z XIX wieku, ale i tak robi to naprawdę niesamowite wrażenie, zwłaszcza z tymi widokami. Tutaj jest naprawdę pięknie. I jak widzicie, Bresciella to też łagodne wzgórza porośnięte winoroślą, więc będąc tutaj, nie zapomnijcie o skosztowaniu fantastycznego wina. A tutaj mamy coś bardzo, bardzo charakterystycznego, a mianowicie Via del Borgo albo Via degli Asini. Co to jest? To jest bardzo charakterystyczna ulica, która jest zadaszona, chociaż nie od początku taka była. Wcześniej była zupełnie otwarta i służyła jako ścieżka taka komunikacyjna, wartownicza, jako system obrony miasta. Potem została właśnie zadaszona i na ten moment światło wpada do niej właśnie przez takie charakterystyczne łuki, jak tutaj widzicie ze mną. Dlaczego nazywa się ulicą Osiołków? Podobno później, kiedy już właśnie nie pełniła takich funkcji obronnych, mieszkali tutaj woźnice, właściciele osiołków, którzy transportowali za pomocą właśnie tych zwierzątek gips. I stajnie były naprzeciwko tych łuków, a domy mieszkalne były nad łukami. Stąd właśnie nazwa ulica Osiołków. Koniecznie trzeba tutaj też spróbować oliwy. Legenda mówi, że drzewka oliwne zostały tutaj posadzone przez mnichów jako dar Matki Ziemi dla mieszkańców tego regionu, żeby nigdy nie zaznali głodu. I podobno ta właśnie oliwa jest bardzo charakterystyczna. Oczywiście jest chroniona znakiem DOP, czyli znakiem oryginalnego pochodzenia właśnie z tych terenów. I próbowaliśmy tutaj kilku rodzajów. Faktycznie jest taka troszeczkę inna niż te, które do tej pory próbowaliśmy. Bardzo, bardzo dobra. Zdecydowanie polecamy, żeby ją spróbować. Mieliśmy dzisiaj dzień pełen wrażeń, obejrzeliśmy sporo przejeździliśmy. Wróciliśmy na nocleg do hotelu pod Bolonią, żeby jutro mieć łatwy dojazd do Bolonii. A cenowo i jakościowo jest dużo lepiej, a jesteśmy 15 minut od centrum Bolonii jazdy samochodem. Nie jedliśmy zbyt wiele dzisiejszego dnia, więc wybraliśmy się na kolację. Jesteśmy w Emilii Romanii, więc ja idę tutaj totalnie w tematy bolońskie, czyli kotlet bolognese albo cotoletta alla bolognese. To taka, powiedzmy, mniej znana wersja cotoletta alla milanese, czyli tego najbardziej znanego takiego kotletu jak wiedeński, sznycel. Oni się przygotowałem w filmie z Mediolanu, więc tutaj już nie będę mówił. Cotoletta bolognese różni się od tamtego. Z czego się składa? Składa się z kotleta cielęcego, zazwyczaj cielęcego, bardzo cienko rozbitego. Czasami może być wieprzowy. Obtacza się go w jajku i w panierce. Nie ma mąki, tak jak u nas w kotlecie schabowym i tak w kotlecie alla milanese, czyli ta panierka nie jest taka bardzo stabilna. Smaży się go później na maśle, żeby uzyskał taki fajny, taką lekką chrupkość i głęboki smak. I tutaj podobieństwo do cotoletta alla milanese się kończy, bo następnie trafia ten kotlet do pieca z szynką prosciutto crudo i parmigiano reggiano rozpuszczonym w bulionie. I to jest zapiekane, żeby uzyskać taką głębię smaku. Zazwyczaj się podaje się z jakimś ziemniaczkiem albo z puree, więc jest super. Dobra, ja za chwilę do tego wrócę. Kasia poszła w kuchnię włoską, ale zdradziła Emilię Romanię i wzięła ravioli
z ossobuco, czyli taką cielęciną duszoną w winie i bulionie, która jest z Lombardii, po prostu z Mediolanu, także nie będziemy się tym zajmować. No i do tego raczymy się winem lokalnym, białym winem Chardonnay della Emilia, bardzo fajnym. Pozwólcie, że spróbuję cotoletta bolognese. Pachnie wybornie, jest dużo parmezanu, więc no, to nie jest dietetyczna potrawa. Jak mówią, nie widać po mnie, żebym mało jadł. No jest petarda. To z cotoletta alla milanese nie ma w ogóle nic wspólnego. Tamten był pyszny, chrupki z panierką. Ten jest bardzo mięciutki, w ogóle chrupkości nie ma żadnej, przez to zapiekanie w parmezanie. No rewelacja, rewelacja, naprawdę mega. Nic. Na winie się nie znam, ja jestem bardziej piwoszem, ale jest bardzo delikatny w smaku, nie jest gorzkawe. No fajne, no po prostu dobre. Tyle mogę powiedzieć. Ceny są tak umiarkowane. Cotoletta kosztuje 17 euro, ravioli 17, butelka białego wina 20 euro. Nie ma najgorzej, no, w dobrym hotelu. Dobra, szamamy. Lecimy w spanko i widzimy się w Bolonii.